Wygodnie, dziadku? Proszę bardzo, dziadziusiu. Rumianek i już schłodzony. Wolałbym zapalić papieroska. Przecież wiesz, że ci nie wolno. To właśnie przez te papierosy teraz. Umieram. Będzie dobrze, dziadku. Umiem utrzymać filiżankę. I nie chcę koca. Po prostu się o ciebie troszczę, dziadku. Przecież ja też. Chyba od niedawna. Przestańcie się licytować. Jesteście moimi wnuczkami. Kocham was jednakowo. To znaczy, że majątek też zapiszesz nam porówno? Dziś w odcinku, która wnuczka doczeka się spadku. Wydziedziczasz dwie swoje pozostałe wnuczki, tak? Mnie i Weronikę? Nie waż się przy mnie wymawiać jej imienia! Czy medycyna alternatywna pomoże Krystynie wyjść z choroby? Lekarstwo jest tutaj, W pana biurku? pani Krystyno. W przyrodzie. Dorota Ja już i nie wiem, Adam co nam walczą zostało. o to, kto się wyprowadzi. Podnoszenie ciężarów odrzuciłaś. Ja na stanie na głowie na czas się nie godzę. Nie wiem, Próba śmiechu. podoba mi się. Wygrywa ten, kto bardziej rozśmieszy. Doktor Brzoza, tak? Dzień dobry, w rzeczy samej. Przepraszam. Brawo za refleks. To jeszcze podpis. To bardzo cenna przesyłka. Zawiera jad skorpiona. Trucizna? Tak. Myślałam, że jest pan lekarzem. Dyplomowanym doktorem medycyny alternatywnej. Jad skorpiona jako lek? Trochę przerażające. Już Paracelsus nauczał, że truciznę tworzy dawka. Nawet śmiertelny jad, odpowiednio rozcieńczony, to lekarstwo na wiele chorób. Przepraszam. Dobrze się pani czuje? Doskonale. Czemu pan pyta? Kłopoty ze snem? Kołatanie serca? Nocne poty? Zadyszka? No, zdarza się, ale czasem. Wiedziałem. Co? To serce. Nie. To jest niemożliwe. Ja jestem czynnym sportowcem. Trenuję downhill i skończyłam AWF. To nie ma nic do rzeczy. Widziała pani kiedyś, jak zawodowy piłkarz pada jak kłoda na boisku? Właśnie. Ukryta wada serca może ujawnić się u pozornie najzdrowszych. Faktycznie. Budziłam się czasem w środku nocy zalana potem, albo bez powodu waliło mi serducho. Już dawno powinnam zapisać się na badania. Zapraszam. Gdzie mam położyć? No tutaj poproszę. No wiesz co, Edyta? Robisz zakupy na poczet spadku. No przecież dziadek jeszcze żyje. Beata, nie zaczynaj kłótni przy obcych. No jakaś ty subtelna, siostrzyczko. Panie kurierze? Chyba jednej brakuje. Miała być dzisiaj. Bardzo pilna do rąk własnych. Bardzo przepraszam, zaraz sprawdzę. A co to takiego pilnego? Kolejne ciuszki dla dzidzi? No, czy może kolejna markowa torebka? To nie twoja sprawa. Rzeczywiście, bardzo przepraszam. Mam informację, że paczka trafiła na magazyn. Wrócę do firmy i postaram się ją znaleźć i dostarczę najszybciej jak to możliwe. Super, bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze tylko o podpis. Tutaj. Super. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze się czujesz? Usiądź, kochanie, odpocznij. Za chwilę zrobię ci herbatę. A najlepiej wracaj do domu, pomedytuj. O, zobacz. Tu znalazłem, że przy SM najważniejszy jest relaks. Ale wiesz co? Chodźmy na spacer. Tak, w takiej sytuacji kondycja fizyczna jest bardzo ważna, kluczowa.
pomaga utrzymać sprawność i... I te wszystkie mądrości wyczytałeś od rana w twojej komórce. Kochanie, proszę cię, znasz mnie. Jestem człowiekiem czynu. No, błagam cię. Janek, doktor, internet. Ja już to wszystko przerabiałam. No nie denerwuj się, proszę cię. Staram się tylko jak najwięcej dowiedzieć o twojej chorobie. Przecież wiesz, że robię to z miłości. Wiem. Kochanie, z tym da się żyć. Tylko w pewnym sensie musimy to jakoś oswoić. Przestrzegać wielu rzeczy, na przykład dieta. Więcej płynów, białko do naprawy tkanek, dobre tłuszcze dla układu nerwowego. A zamiast tych wszystkich technicznych mądrości, mógłbyś mnie czasem po prostu Tak. Zabrać do psychologa. przytulić. Przepraszam, szefie. Tak. Przyszłam tylko powiedzieć, że jadę po paczki do słoiczka. A co ty, Dorotka? Tak jakoś marnie wyglądasz. Słabo się dzisiaj czuję po prostu. Doręczyłam paczkę takiemu lekarzowi i on mi powiedział, że mogę mieć problemy z sercem. No co to za lekarz? Doktor Brzoza. To jest lekarz medycyny alternatywnej. Popatrzył na mnie i postawił diagnozę. Nie, to pewnie zwykłe przemęczenie. Po rozwiezieniu paczek ze słoiczka jedź do domu, dobrze? I odpocznij. Zastanawiałam się, czy moje złe samopoczucie nie było aby autosugestią. No mózg płata czasem takie figle. To będzie twój dzień. Cześć wam. Koleżanka coś nie w formie. Imprezowało się? Nie. Byłam u lekarza. Podejrzewał mnie wadę serca. A robił ci EKG, Holtera albo echo serca? No nie. Więc jak? Posłuchał cię tylko? No właściwie to w ogóle mnie nie badał. Spojrzał na mnie tylko i od razu wiedział, że słabo sypiam, mam przyspieszone tętno. A od dawna tak masz? Bo ja wiem, od kilku dni. Ej, czyli to tak mniej więcej od czasu, kiedy mieszkasz z Adamem. No rzeczywiście. Nie, ale to nie, na pewno nie jest to, co myślicie. Jasne. Nie no, ten facet po prostu działa mi na nerwy, no. Nie chce się wyprowadzić i cały czas wpadam na niego w kuchni, w łazience. A może to nie jest wada serca, tylko stres, nerwy. Wiesz co, najlepiej idź do innego specjalisty. Nie ufałbym lekarzowi, który stawia diagnozę bez żadnych badań. No ale on ma tytuł doktora. A poza tym nawet jeżeli się pomylił z tą wadą serca, to przecież od razu rozpoznał u mnie objawy stresu, nie? Kochanie, to, że ty jesteś kłębkiem nerwów, to widać na pierwszy rzut oka. Nie trzeba być do tego lekarzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Nazywam się Edyta Noworacka. Ja przyszłam odebrać swoją paczkę. Kurier powiedział, że powinna być już w magazynie. No świetna ta nowa fryzura. Na pierwszy rzut oka nie poznałabym pani. Dobrze, a wracając do mojej paczki? Tak, już szukam. Miała dzisiaj już być. O, mam rzeczywiście. To już idę. Proszę chwilę poczekać, zaraz przyniosę. Adam musiał przegapić tę przesyłkę. Zrobił się ostatnio trochę roztargniony. Kochanie, wpadłem tylko po papiery. No, co ci wczoraj mówiłem? Co ty robisz? No, czytam sobie o tym doktorze Brzozie, u którego była Dorota. Może powinniśmy zrobić powtórne badania u normalnego lekarza. No, ale to właśnie jest lekarz. Do tego doktor medycyny alternatywnej. Ma świetne opinie i wybitny fachowiec, no. Ale Słyszałeś, jak szybko rozpoznał chorobę serca u Doroty? Słuchaj, ja się nie znam, ale medycyna alternatywna to... Mężczyzna. Słuchaj, skoro jesteśmy w temacie choroby, czy nie uważasz, że powinniśmy powiedzieć Malwinie? Powiedzieć o czym? O, Malwina, co ty, nie na zajęciach? Tato, nie zmieniaj tematu. Córcia, chodź no tutaj.
Co się stało? Nigdy tak do mnie nie mówisz. Bo ja już dawno powinnam wam o tym powiedzieć, ale chciałam jakoś sama się z tym zmierzyć. Rozwodzicie się? Nie. To dobrze, bo to by było najgorsze. Jestem nieuleczalnie chora. Źle to wyszło. Trzeba było lepiej przygotować się do tej rozmowy. Zbyt długo chowałam głowę w piasek. Tak, już mam, proszę. Super. Wiedziałam. Mam gdzieś podpisać odbiór? Tak. O, dzień dobry pani Beato. Co panią do nas sprowadza? To w końcu Edyta czy Beata? Pani chciała odebrać przesyłkę za swoją siostrę, tak? Dokładnie. Nie powinna pani się legitymować jej dowodem. Ale to przecież na jedno wychodzi. Wszystko zostaje w rodzinie. W dodatku jest napisane do rąk własnych. Dobra, zostawię ją. Do widzenia. Do widzenia. Dziwna rodzina. Bardzo dziwna. Czekałam na pana. Nie ma takiej opcji. O opcji czego? No nie wydam pani przesyłki dla siostry. Wyraźnie jest napisane, żeby dostarczyć do rąk własnych. Wcale jej nie chcę. Do czego pani chce? Wiem już wszystko, co miałam wiedzieć. Mam inną sprawę. Ale najpierw przejdźmy na ty. Adam. Beata. No to Adam, pójdziesz ze mną dzisiaj na koncert Rolling Flowers? Mam akurat 2 bilety. Rolling Flowers? Przecież to jest moja ulubiona kapela. Ja chciałem kupić bilety, ale już nie było. To co, umówieni? Umówieni, jasne. Tylko, że my się w ogóle nie znamy. To się poznamy. Przyjedź po mnie o 7 wieczorem. Dobrze, przyjadę. Cześć. Do zobaczenia. Kurde. Rolling Flowers. Faktycznie, to było bardzo dziwne. Ale trafiła z kapelą, okazja sama przyszła, a kobietom to ja nigdy nie odmawiam. Adam! Co? Adam, no siedzisz tam już ponad godzinę! Zaraz, jeszcze chwilę. Już, wychodzę. Co ty robisz? Co ja robię? Żeś się wystroił. Wychodzisz gdzieś? Tak. Idę na koncert Rolling Flowers. A ty nie mówiłeś, że ten koncert jest już wyprzedany? Mówiłem, ale idę z koleżanką, a ona kupiła bilety wcześniej. Z koleżanką. Co to twoja nowa dziewczyna? Coś poważnego. Nie, absolutnie. Zupełnie nic nas nie łączy. Koleżanka, po prostu. To może być początek pięknej i długiej przyjaźni. W jakim sensie? Wiesz, wspólny wieczór, ta sama ulubiona muzyka. Nie, o czym ty gadasz w ogóle? Co ty wygadujesz, dziewczyno? Po prostu pewnie ją jakiś facet wystawił do wiatru i zaproponowała mi. A ty myślisz, że dziewczyny tak biorą randomowych typów na koncert? To już lepiej wziąć koleżankę. No, faktycznie też mnie to zdziwiło na początku, ale wiesz jak jest. Dobrze mi z oczu patrzy. Aha. Chyba jak wilkowi patrzącemu na owce. Nie kracz, nie kracz. A ty jakie masz plany na wieczór? To nie wiem. Odpocznę, obejrzę jakiś serial. Do miłego wieczoru. Dziękuję, panie doktorze, że zgodził się pan przyjąć mnie tak szybko. Tak, oczywiście. Wiem, że wcisnął mnie pan między planowymi wizytami. Panie doktorze, to widzimy się jutro, tak? Dziękuję. Kochanie, co tak rozmawiasz w przedpokoju? Ja nie chciałam ci przeszkadzać. Z kim rozmawiałaś? Z Moniką. Przepraszam, jeszcze nie gotowa jesteś. Spokojnie. Skąd ten pośpiech?
usiądź sobie, odpręż się. Może napijesz się drinka. Mam whisky, szampana, może koniak. Może być woda. Dobrze. A gdzie wszyscy? Dziadek śpi na górze. Edyta pojechała do znajomych, więc teoretycznie chata wolna. Proszę. Dziękuję. Spóźnimy się na koncert. No i prawdziwy z ciebie kurier. Wszystko chciał być w biegu. Taka praca. Co się ze mną dzieje? No zaczekaj. Co się stało? Jest super, ale zanim zaczniemy, to musisz odpowiedzieć na kilka pytań. Dobrze, jakich? Czy chorowałeś lub chorujesz na jakieś choroby weneryczne? Nie. A WZW typu C? HIV? Jesteś w ogóle szczepiony przeciwko wirusowi HPV? Nie badałem się ostatnio, ale jestem zdrowy i zawsze się zabezpieczam. Nie. Dzisiaj nie ma mowy o żadnych zabezpieczeniach. Dobrze, czy w twojej rodzinie były jakieś przypadki chorób genetycznych? Hemofilia na przykład. Nic mi o tym nie wiadomo. A jakieś przypadki schizofrenii, upośledzenia umysłowe? Nie, chyba nie, ale o co ci chodzi? No jak to? Co? No, muszę szybko zajść w ciążę. W co? No, pilna sprawa. Ty wyglądasz na takiego, który by się nadał. Ty nie masz faceta? Nie? No, poza tym ja nie szukam związku, tylko ciąży. No i najlepiej z kimś, kto później od razu zniknie z mojego życia. Żartujesz sobie ze mnie, prawda? Oj, no spokojnie. Zdasz pozytywnie test i możemy zaczynać. No ale co robisz? Myślałem, że nic w życiu mnie już nie zaskoczy. Ale ciąża, dziecko, to były te dwa słowa, po których znikam bez śladu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę przejść? Jak koncert? Nie poszliśmy. Aha. Rozumiem. Właśnie, że nic nie rozumiesz. A znalazłeś sobie już jakieś lokum? Nie, a ty? Też nie. No właśnie. Adam, musimy to jakoś rozstrzygnąć. W sensie, kto się wyprowadza. Może zrobimy jakieś zawody? Zawody rowerowe, wyścig. Rowerowe? Zwariowałaś, tak? Już wolę siłowanie na rękę. To jasne. No, to może planszówki. Planszówki? Naprawdę zwariowałaś. Mam wygrać w planszówki z mistrzynią planszówek. Odpada. No a rzut monetą? Niech los zdecyduje. Ta. Los zdecyduje, na pewno. Ale o co ci chodzi? To, że doskonale wiem, że będziesz miała specjalnie źle wyważoną monetę. Adam, za kogo ty mnie masz, co? To był koszmarny zbieg okoliczności, że wynajęliśmy z Adamem to samo mieszkanie. Sandra miała rację. Ta sytuacja mnie wykańczała. Jedno z nas musiało się wyprowadzić i to szybko. A gdzie Krystyna?
Nie mogę z tymi fakturami, no nic. Wyszła na chwilę. Wyszła? Nic nie powiedziała. Do kosmetyczki. Do kosmetyczki? Wczoraj była. Gabi, ty coś wiesz? No bo pani Krystyna bała się, że szef na nią nakrzyczy. Ja Przepraszam. Mów, co wy knujecie. Szefowa pojechała na wizytę do doktora Brzozy, na jakąś terapię. Wizytę na terapię beze mnie, tak? Jadę do niej. Jaki to jest adres? Szefie, no spokojnie, to jest doktor medycyny naturalnej, a co może być groźnego w naturze? Cholera. Nie odbiera. Przepraszam, panie doktorze. Już wyłączyłam. To nic. A więc, jak już wspomniałem, mam fantastyczne wyniki w leczeniu chorób uznawanych przez medycynę konwencjonalną za nieuleczalne. To znaczy, że może mi pan pomóc? Oczywiście. No ale wszyscy mówią, że na SM nie ma lekarstwa. Pani Krystyno, największym błędem ludzkości jest popęd za pieniądzem. Aha. Już nie tylko dla koncernów farmaceutycznych, ale także dla ośrodków akademickich liczą się tylko i wyłącznie zyski. Kumulacja kapitału. No pewnie tak. Dlatego doszło do globalnej zmowy handlowej. Tworzone są coraz nowsze, droższe leki, terapie, środki diagnostyczne. Fortuny wydaje się na badania, na koncesje. A tymczasem Tak? lekarstwo jest tutaj. W pana biurku? Pani Krystyno, w przyrodzie tanie, nie dające powikłań leki z apteki natury. Giganci farmaceutyczni o nich milczą, bo straciliby swoje zyski. No, to co pan proponuje? Jad skorpiona. Jad. Tak, wiem, leczy się nim nowotwory. Uważam osobiście, że jest skuteczniejszy od chemioterapii, ale ja z powodzeniem stosuję go w leczeniu chorób układu nerwowego. No to kiedy możemy zacząć? Pani Krystyno, jeśli pani sobie życzy, od razu. Ja już nie wiem, co nam zostało. Podnoszenie ciężarów odrzuciłaś. Ja na stanie na głowie na czas się nie godzę. Nie wiem. Mam. Próba śmiechu. Dobre, podoba mi się. No. Wygrywa ten, kto bardziej rozśmieszy. Dobra, ale historia musi być prawdziwa i z własnego życia. Spoko. Mam ci jedno. Już wygrałem. Zaczynam pierwszy. Spotykałem się kiedyś z dziewczyną o imieniu Wiktoria. No to zaczyna się dość przewidywalnie. Byliśmy ze sobą pół roku. Widywaliśmy się 2, 3, może 4 razy w A tygodniu. ty już kombinowałeś, jak się z tego wykręcić. Nie kombinowałem. Byłem z nią po prostu na spacerze pewnego razu. Idziemy sobie chodnikiem i nagle na ulicy pojawia się samochód z przyczepą, a na przyczepie taki wielki baner z napisem Wiki, czy wyjdziesz za mnie? No, a Wiki, czyli Wiktoria. Wiktoria. Ja nawet nie zakumałem, o co chodzi. Ona już rzuciła mi się na szyję, zaczęła mnie całować, ściskać. Powiedziała, patrząc mi prosto w oczy, tak, Adaś, wyjdę za ciebie, kocham cię nad życie. O nie. To przecież nie ja zamówiłem ten baner. Czemu się nie śmiejesz? Mało zabawne. Dorota, to było bardzo śmieszne. Dlaczego nie odbiera? No szefie pewnie jest w gabinecie. Podczas badania raczej nie odbiera się telefonów. Ty, spiskowcu jeden, lepiej zajmij się robotą. No przecież pracuje. Tak samo Adam, Dorota. Wszyscy w tej firmie się spóźniają, tylko ja jestem punktualny. Cholera jasna, no. Nie wytrzymam tego czekania. No dlaczego ty się nie śmiejesz? Przecież to była bardzo dobra historia. Ta, dobra historia. Oczywiście. Płakać mi się chce, to jest biedna dziewczyna. A tam biedna dziewczyna, od razu biedna. No może głupio wyszło, ale było bardzo śmiesznie. Twoja kolej.
No dobra, no to wyobraź sobie, że późnym wieczorem wracałam do akademika, no i byłam już blisko domu i nagle niespodziewanie wyrosło przede mną 2 łysych typów. I co? Co i co? Ten wyższy zaczął do mnie mówić: stój! Wyciągaj portfel! Telefon, już! Ale przecież to nie jest śmieszne. No wiem, że nie jest śmieszne. Byłam przerażona. No i uruchomiły się u mnie instynkty samozachowawcze. Uciekłaś? Nie uciekłam. Jednemu dałam z kolana w krocze, a drugiemu przywaliłam z łokcia w nos. Tylko gdzie tu jest ta zabawna puenta? No, jak posłuchasz do końca, to usłyszysz zabawną puentę. Dobrze, posłucham. No, w każdym razie, jak się słaniali na tej ziemi, to wyleciały im ulotki zachęcające do wzięcia udziału w kursie samoobrony dla pań. No i okazało się, że mieli uświadomić kobiety, że potrzebują takiego szkolenia. I okazało się, że są instruktorami na tych zajęciach. Wygrałaś! Wiem, wychodzimy. Już. Tak, naleję wodę. No dobrze, proszę bardzo. Następne dawki będą mniejsze. 5 kropli pod język co 12 godzin. To nie jest zbyt smaczne. No, jak każdy skuteczny lek. Dobrze, za 2 dni zapraszam na wizytę kontrolną. Z tą karteczką zgłosi się pani na recepcję. Proszę bardzo. O. Aha, tylko gotóweczka. 1000 złotych? No ale pan mówił, że leki z apteki natury są tanie. Pani Krystyno, zdrowie nie ma ceny. Doktorze Brzoza, ale jakoś mi tak duszno. A, duszno. To na pewno przez stres. Proszę już iść. Inni pacjenci czekają. Ale w głowie mi się kręci. Może wody niech mi pan da. Krystyno, proszę nie podnosić głosu. Pacjentów mi pani wypłoszy. Ale ja nie mogę oddychać. Ja się duszę. Duszę się, no. Jest coraz gorzej. To było straszne. Z każdą chwilą czułam się gorzej. Zaczęłam puchnąć, swędziało mnie całe ciało, nie mogłam złapać oddechu. Cześć, Gabi. Dzień dobry, szefie. Dobry. Gdzie wy się podziewaliście? Mam sam rozwozić te paczki? Weźcie się do roboty. Ty, co on taki wściekły dzisiaj? Martwi się panią Krystyną, która nie odbiera telefonów. A nie zapomnij dostarczyć tej wczorajszej paczki do pani Edyty. O, nareszcie, kochanie. No martwiłem się, że sama pojechałaś do tego Brzozy. Halo? Halo? Podjąłem decyzję w sprawie spadku. Cały majątek zapisuję Edycie. Bardzo dziękuję, dziadku. Jesteś taki kochany. Chwila. Wydziedziczasz 2 swoje pozostałe wnuczki, tak? Mnie i Weronikę? Nie waż się przy mnie wymawiać jej imienia! Jak mogłaś tak zdenerwować dziadka? Dobrze wiecie, że Weronika jest czarną owcą w naszej rodzinie. Zerwałem z nią wszelkie kontakty po tym, jak nazwała mnie aroganckim, zapyziałym starcem. Nic mnie z nią już nie łączy. Bezczelna niewdzięcznica. Dobrze, a ja? Ja dlaczego niczego nie dostanę? Co ci takiego zrobiłam? Nic. O to właśnie chodzi, że nic. Jako senior rodziny muszę pamiętać o przedłużeniu rodu. Nie wygasł, a Edyta jest w ciąży i wkrótce urodzi syna, dziedzica. Ja otworzę. Z drogi, baranie! Halo, pogotowie? Moja żona umiera. A co konkretnie się dzieje?
Konkretnie to nie wiem, ale tak mi powiedziała. Powiedziała, że umiera. Tak, dokładnie tak. Rozumiem więc, że jest przytomna. Ja się śpieszę, idioto. Że co, proszę? Nie do pana, przepraszam. Jadę właśnie teraz do niej. Jest u lekarza, wzywa pomocy. Halo? Halo? Cholera jasna, jak zawsze. Pani Krystyno, recepcjonistka może wezwać dla pani taksówkę. Lepiej się już pani czuje? Z każdą minutą gorzej! Krystyna? Kochanie, co ci jest? Jak dobrze, że tu jesteś. Co jest? Jadzie skorpiona, nie mogę oddychać. Jakim jadzie skorpiona? Ale jeden, coś ty jej zapodał, co? Tylko bez agresji, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, zobacz na moją żonę. Nic się nie dzieje. No to lekka reakcja alergiczna to przejdzie. Niech pan nie krzyczy, inni pacjenci. Janek, pomóż mi. Wzywam karetkę, spokojnie, kochanie, wszystko będzie dobrze. Proszę tylko nie pogotowie. Zamknij się Nie chcę pan, siad, powiedziałem. Ja... Cię załatwię, ty konowary jeden. Spokojnie, kochanie. Oczywiście trafiłem na tego samego dyspozytora, co poprzednio. Na szczęście okazał się skuteczny. Kiedy mu opisałem objawy Krystyny, natychmiast przysłał karetkę. Edytka, paczka do ciebie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, proszę położyć na podłodze. Jasne. No, Edzia, no nie otworzysz? Nie mam teraz czasu, przecież widzisz, że podaję dziadusiowi leki. Dobrze, to ja otworzę. Ale co? Edyta! Przestań, zostaw to! Trzymaj to! Proszę, dziadku. Co to takiego? To jest twój dziedzic, dziadku. Twój dumny kontynuator rodu i spadkobierca twojego majątku. Edyta cię oszukała, dziadku. To prawda? To zobaczmy, co mamy w dzisiejszej paczce. O, proszę bardzo. Proszę. Drugi ciążowy brzuszek? Dokładnie. Zrozumiałem, skąd u Beaty ten wczorajszy wybuch namiętności. I te pytania o choroby dziedziczne w mojej rodzinie. Ona po prostu chciała wygrać wyścig o spadek. Dzwonił szef. Ze szpitala. Co się stało? Miał stłuczkę? Chodzi o szefową. Ale przecież szefowa dopiero co była u lekarza. U doktora Brzozy. Doznała wstrząsu anafilaktycznego po jadzie skorpiona. Omal nie umarła. A przecież w Polsce nie ma skorpionów. No a ja ten jad mu dostarczyłam. Jak ona się czuje? Wszystko jest okej? To była silna reakcja alergiczna. Trafiła na intensywną terapię, ale najgorsze już minęło. Że się porobiło, nie? Kurczę, masakra. Szef mówił, że osobiście udusi tego Brzozę. Doktor podał jej preparat, nie sprawdzając wcześniej, czy pani Krystyna nie jest na niego uczulona. Słuchajcie, ale po co ona poszła do tego Konowała? No tonący brzytwy się chwyta. A niektórzy na tym zarabiają. No, ja się teraz boję, czy choroba pani Krystyny nie przyspieszy. Czytałam, że SM może postępować skokowo, zwłaszcza jak pacjent jest wystawiony na silny stres albo inne dolegliwości. A, więc jednak się wyprowadzasz? No przecież przegrałem zakład. Wrócę po robocie i dopakuję się do końca, będę spadał. A wiesz co, mam już kogoś na oku. Tak? Tak, to jest taka moja stara koleżanka ze studiów. Spoko. To przynajmniej twój problem jest rozwiązany. No a ty? Co ja? No, masz już jakieś lokum? Tak, coś sobie ogarnę. Nie musisz się o mnie martwić, panuję nad sytuacją. Kompletnie nie panowałem nad sytuacją. Nie miałem ani lokalu, ani pomysłu, gdzie go szukać, ale niehonorowo byłoby zostać, skoro przegrałem zakład. Dzień dobry. Doktor Kowalski. Jestem pani lekarzem prowadzącym. Dzień dobry. Witam, panie doktorze. Ja już się czuję znacznie lepiej. Cieszę się. Wstrząs anafilaktyczny już minął, ale przy okazji zrobiliśmy pani pakiet badań. Proszę mówić wprost. Jest bardzo źle.
To neuroborelioza. Co takiego? Nie ma pani SM. To znaczy, że... Neuroborelioza to poważna choroba, ale w przeciwieństwie do SM da się ją wyleczyć. Całkowicie? To znaczy, że moja żona wyzdrowieje? Nie wyląduje na wózku? Rokowania są dobre. Choć będzie musiała pani jeszcze zostać w szpitalu, musimy zrobić pogłębione badania i wtedy zdecydujemy, jakim antybiotykiem panią leczyć. Widzisz, wyleczą cię. Przynajmniej całe piękne, długie życie. Dziękujemy, doktorze. Podjąłem nową decyzję. Zmieniam testament. Chcesz podzielić majątek równo pomiędzy nas? W żadnym wypadku. Zawiodłyście mnie. Obie po 30 i żadna z was nie myśli o dziecku. Za moich czasów... Co zamierzasz zrobić z pieniędzmi? Cały majątek i ten dom przekażę Miejskiemu Muzeum. Nie no, dziadku, proszę cię, no daj mi jeszcze szansę. Przecież jestem od niej młodsza, ja mogę jeszcze zaraz szybko, no wiesz. Tym razem ja otworzę. No proszę cię, zastanów się, no. Znowu kurier. Dzień dobry. Ciekawe, co tym razem. Przesyłka dla pani Beaty prosto z Danii. Edyta. O, proszę. Zestaw do domowej inseminacji w pakiecie z porcją męskiego nasienia. Co to ma znaczyć? Nie rozumiesz, dziadku? Beata wprowadza do naszej rodziny geny wikingów. To jest przesyłka pobraniowa. Jeśli ją przyjmujesz, możesz zapłacić kartą. Aż tak jesteś zdesperowana, siostrzyczko? Że byłaś gotowa na tego rodzaju zapłodnienie? Ja przynajmniej nie paradowałam przed dziadkiem z tym sztucznym ciążowym brzuchem, bo to dopiero było żałosne. A, czekaj, już. Proszę. Janek, ja naprawdę mogę sama jeść. Ojej, no dobrze, ale jak się oparzysz, to... Ja nie potrzebuję aż takiej opieki. Znaczy, na szczęście. Boże, co za ulga. Dlaczego mi tak późno powiedziałaś o tej chorobie? Ukrywałaś wizytę u tego Brzozy. Nie chciałam cię tym wszystkim obciążać. Krystyna, jestem twoim mężem. Wiesz, ja myślę, że to przeznaczenie. Co? No jak myślałam, że jestem nieuleczalnie chora, to na wiele rzeczy otworzyły mi się oczy. To znaczy? Zrozumiałam, że z każdym dniem coraz bardziej cię kocham. I ja ciebie. I wszystko ci wybaczam. Wszystko? Na pewno, wszystko. Coś ty jeszcze nawywijała. To ja założyłam ci profil randkowy. To byłaś ty? No mogłaś przynajmniej lepsze zdjęcie wybrać. Po co to zrobiłaś? No, uznałam, że sam sobie nie poradzisz. Krystyna. No, ale to nie wszystko. Co znowu? Co? Chciałam cię wyswatać z Lucyną. Lucyna i ja. Zwariowałaś? Ja i Lucyna? Jej. No chciałam, żebyś był pod opieką porządnej kobiety, która... Boże. Nie rozumiem. Co ci strzeliło do głowy? Krystyna, ciebie nie da się zastąpić. Jak tylko usłyszałaś, że dziadek umiera, to od razu przyleciałaś tu z tym sztucznym ciążowym brzuchem. I kto to mówi? Nie było cię ani na Wielkanoc, ani na święta. Przepraszam bardzo. Ciebie też! Ale jak tylko usłyszałaś o jego chorobie, to przyleciałaś tu jak na skrzydłach. Przepraszam bardzo. Przypominam ci, że ty to byłaś pierwsza! Jesteś jak sęp, który wyczuwa śmierć.
Przepraszam bardzo, mam odebrać tę paczkę, ona wraca do nadawcy, czy zostaje? Jasem, tak? A kto kręci się wokół dziadka cały dzień? Tak mu nadskakujesz, że aż niedobrze się robi. Ja przynajmniej się o dziadka troszczę, a ty manipulowałaś go tym ciążowym, żałosnym brzuchem. To może powtórzysz, co wygadywałaś o dziadku za jego plecami? Przy tobie nasza siostra to wysublimowana dyplomatka. Ty zimna i wyrakowana na psychopatka. Co znowu kurier? Raczej niemożliwe. Ja ciągle tutaj stoję i czekam na decyzję w sprawie paczki. Wejść! Cześć wszystkim. Dzień dobry, dziadku. Ja słyszałam, że jesteś chory i nie chcę się narzucać, ale chciałam tylko, żebyś poznał Tymka. To jest twój wnuczek. Dobrze, chyba wszystko. Na razie. Lecę. Zaczekaj. Co się dzieje? Okej. Co okej? Okej. Możemy być sublokatorami. To znaczy, że mogę to rozpakować? A co z twoją koleżanką? Znajdzie sobie jakieś inne lokum, przecież nie przyjaźniłyśmy się na tych studiach tak bardzo. Ale musimy ustalić sztywne zasady współżycia. Sztywne współżycia. I właśnie o tym mówię, Adam. Ja sobie nie życzę, żebyś ty w moją stronę kierował jakieś podteksty erotyczne, jakieś umizgi, durne uśmieszki. Rozumiem. Okej, dobrze, przepraszam. Jeżeli kiedykolwiek coś takiego ode mnie wypłynęło, to uwierz, że to było nieświadome, z nawyku. Aha. Czyli przy mnie nie masz potrzeby mówienia takich rzeczy, bo jestem mało atrakcyjna, tak? Nie. Tego nie powiedziałem, absolutnie, wręcz w ogóle nie tak. Po prostu przy tobie czuję się dziwnie. Przy mnie czujesz się dziwnie. Co to znaczy? No przecież wiesz, o co mi chodzi. No jesteś... W porządku jesteś. Nawet bardzo jesteś w porządku. I to raczej ze mną jest coś nie tak. Kołatanie serca, zadyszka, bezsenność? Skąd wiesz? Nieważne. Ale myślę, że źle na siebie działamy. I że to jest rodzaj jakiejś alergii. I powinniśmy się unikać przez jakiś czas. No... Okej, ale to może być trudne w takim małym mieszkaniu. No wiem, dlatego ustalimy konkretne zasady, kto, kiedy i jak długo korzysta z kuchni, z lodówki, z łazienki. Naprawdę myślisz, że to rozwiąże nasz problem? No musimy spróbować. Chyba nie chcesz, żebyśmy się pozabijali. No, bić się z tobą? Raczej podziękuję. Wolę od razu oddać ci mój portfel i telefon. Nie dziwię się. W następnym odcinku kurierzy wpadają w środek operacji służb specjalnych. Na kolana! Co tu się dzieje? Raz na kolana! Cisza! Co tu jest? Czy Roman wytrzyma z nową lokatorką? Ten materac strasznie niewygodny. W 5-gwiazdkowym hotelu na pewno byłby wygodniejszy. Mam iść do hotelu? Nie wyrzucam. Ale skoro mamusia ma tak cierpieć... Nie mów do mnie, mamusiu. Nie jestem twoją mamusią. Olek nie może uwolnić się od swojej przeszłości.